Samuel Willenberg, urodzony w 1923 roku w Częstochowie. W czasie wojny trafił do opatowskiego getta, skąd wraz z 6 000 Żydów został deportowany do Treblinki. Tu, po opuszczeniu pociągu, został rozpoznany przez kolegę z dziecięcych lat, Alfreda Bema, pracującego przymusowo w obozie. To właśnie za jego wstawiennictwem Samuel Willenberg został skierowany do pracy i ocalał jako jedyny spośród tysięcy przybyłych wraz z nim do Treblinki. Dzięki buntowi wznieconemu przez więźniów obozu w 1943 roku rannemu Willenbergowi udaje się uciec z obozu zagłady. Po śmierci ojca wyjechał z Polski w roku 1950, osiedlając się w Izraelu. Podczas niewoli Willenberg napotkał swego dawnego nauczyciela historii, którego słowa stały się impulsem do upamiętnienia tragicznych wydarzeń z Treblinki. Ty musisz stąd uciec, aby powiedzieć światu, coś tutaj widział i co jeszcze zobaczysz. To będzie twoje zadanie, powiedział profesor Mering. Samuel Willenberg zawarł więc swe wspomnienia w szkicach, rzeźbie oraz książce pod tytułem Bunt w Treblince, wydanej w 1984 roku. Jedna z rzeźb, człowiek zbierający butelki, opowiada o więźniach przemierzających obóz z wózkami dziecięcymi. Mieli oni za zadanie oczyszczać teren z wszelkiego rodzaju szklanych opakowań, termosów i aluminiowych naczyń. Proceder ten autor wyjaśnia następująco. Niemcy każą im zbierać wszystkie butelki. Zacierają w ten sposób ślady tego, co się odbywa na wyjałowionej ziemi Treblinki. Bo jak wojna się skończy ich klęską, jak wytłumaczyć, że na tym małym skrawku ziemi znajduje się tak dużo butelek? Inna postać, upamiętniona przez Samuela Willenberga, unaocznia osobę obłąkanej dziewczynki w butach na wysokim obcasie i tulącej do siebie obgryzioną pajdę chleba. Opuściwszy peron, gdy inni szli na śmierć, snuła się wśród więźniów segregujących rzeczy konfiskowane przez Niemców. Jakby spacerowała wśród jarmarcznych straganów, podnosiła i odrzucała ubrania ponownie na kolorową stertę. Kilka minut później, złapana przez SS-mana, została rozstrzelana w lazarecie. Mężczyzna z dzieckiem upamiętnia chwilę, gdy tuż po opuszczeniu pociągu wszyscy zmuszeni byli oddawać buty, wiążąc je do pary. W tym właśnie momencie Willenberg spotkał Alfreda, który kazał mu skłamać, że jest murarzem. Gdy nadszedł SS-man, Samuel tak właśnie uczynił, dzięki czemu uniknął śmierci. Tercet smyczkowy to więźniowie, którzy na rozkaz Niemców po kilkunastogodzinnej ciężkiej pracy, przywdziawszy niebieskie fraki i groteskowo wielkie muchy, musieli grać każdego dnia po apelu, co miało umilić czas ich współtowarzyszom. Kolejna rzeźba przedstawia szajsmajstra, przebrani szyderczo przez Niemców w rabinackie togi, z budzikami zawieszonymi na szyjach i dzierżąc pejcze w dłoniach. Wybrani więźniowie mieli pilnować, by inni nie przesiadywali w latrynie dłużej niż minutę. Mężczyzna z walizkami segreguje rzeczy odebrane ludziom przywożonym w kolejnych transportach. Piętrzące się ogromnymi stertami na terenie obozu, ubrania i przedmioty użytku codziennego po przeprowadzeniu segregacji trafiały z Treblinki do III Rzeszy. Historia malarza, któremu Niemcy zlecali portretowanie ich rodzin na podstawie fotografii,
uzmysławia, jak wyrachowane były faszystowskie działania. Pewnego dnia mężczyźnie kazano namalować tarczę zegara i tabliczki z numeracją klas. Choć była to dla niego ekscytująca zmiana, to okazało się, że malowidła były potrzebne do stworzenia imitacji dworca kolejowego w miejscu, gdzie pociąg z transportem więźniów zatrzymywał się po przybyciu do Treblinki. By nie dopuścić do buntu mas ludzkich wiedzionych na śmierć, do samego końca próbowano stworzyć ułudę, iż jest to jedynie przystanek w drodze na Ukrainę, w trakcie którego muszą się umyć i przejść dezynfekcję. Takąż samą mistyfikacją był lazaret, czyli obozowy szpital. Oznaczony białą flagą ze znakiem Czerwonego Krzyża, ten rzekomy szpital był w istocie miejscem kaźni, do którego wiedziono starców, chorych i kalekich, ale przede wszystkim był miejscem kremacji ciał zamordowanych. Pamięci Ruth Dorfman to hołd dla młodej dziewczyny, której Willenberg musiał ogolić głowę. Wiedziała, że idzie na śmierć, lecz zdawała się być już pogodzona z tą myślą. Zadała tylko ciche pytanie, jak długo będzie się męczyć. I pożegnawszy Samuela beznamiętnym spojrzeniem, zniknęła w tłumie kobiet, które wraz z dziećmi gnane były do komór gazowych. Zastygłe w brązie sceny z tej fabryki śmierci, jaką bezdyskusyjnie był obóz w Treblince, ożywają w naszych duszach i umysłach, gdy zwiedzamy wystawę prac byłego jej więźnia Samuela Willenberga. Poznajemy tu również opowieść o heroicznym buncie i ucieczce z obozu, które twórca opisuje takimi słowy. Nadszedł pamiętny dzień 2 sierpnia 1943 roku. Nie myśleliśmy, czy pozostaniemy przy życiu. Jedyne, co nas absorbowało, to myśl, aby zniszczyć fabrykę śmierci, w której się znajdowaliśmy. Strzelanina się wzmagała, za nami biegli znów więźniowie w kierunku bramy. Od strony garażu dolatywały do naszych uszu dźwięki detonacji. Przez drzewa widzieliśmy coraz wyższy płomień ognia. Unosił się na wysokość zbiorników z benzyną. Cała Treblinka stała w płomieniach. Z 2 wież wartowniczych cały czas padały na nas kule z karabinu maszynowego. Nagle poczułem szarpnięcie w nodze i uderzenie, jakby kamieniem. Po krótkim czasie poczułem, że but wypełnia się krwią. Kulejąc, doleciałem do toru kolejowego. Nie miałem żadnego określonego planu działania. Zdałem się wyłącznie na intuicję. Samuel Willenberg zmarł 19 lutego 2016 roku. Wraz z jego śmiercią odszedł ostatni z nielicznie ocalałych z buntu w Treblince, jednak wyrzeźbione i spisane przez niego historie, jako zeznanie naocznego świadka tragedii ludobójstwa, pozostaną dla nas jej świadectwem na wieki, choć sprawcy próbowali usilnie zatrzeć za sobą wszelkie ślady.